Dopływamy do Szmaragdowej Zatoki, kochani. Jesteśmy na Bahamach. Z celnikami. Jesteśmy w raju, ale schodzi to na drugi plan, kiedy awaria powoduje brak wody pitnej na naszej łódce. Zarzuć ją za dach, żeby nie była na solarach, dobra? Ona jest luźna zupełnie. Dopływamy do Szmaragdowej Zatoki, kochani. Jesteśmy na Bahamach i dopływamy do Exumy. Dopłynęliśmy do Georgetown. Ostatnio byliśmy tu chyba 5 lat temu, nie pamiętam, ciężko mi się już doliczyć, ale już dawno temu. I jesteśmy mega podekscytowani. Podjarani wręcz. Podjarani, aż tutaj mężowi włosy stanęły. Mi się przyjarały włosy. A zobaczcie ten kolor. Nie wiem, czy mnie słychać, ale nieważne. Mam nadzieję, że widoki same mówią za siebie. Chat and chill. Tutaj wszędzie w wodzie są płaszczki. Dobra, tyle samo. Czekaj, stój, cofaj się. Kotwica dzisiaj zdecydowała za nas. W momencie, jak już mieliśmy ją wyrzucać, zablokowała się, więc stwierdziliśmy, że to jest znak, że tutaj jednak jest za dużo ludzi i jedziemy gdzie indziej, bo jednak po tym ostatnim Conception Island to tutaj jest jak tam Times Square. Chyba zmieniamy miejsce, wiesz? Zmiana miejsca, tak? Było coś takiego. Tak, tu jesteś. Kotwica sama zdecydowała za nas, zacięła się. Na samą myśl, że mamy słuchać tego wszystkiego. Tak. Kogo? Wódę mu przynieść. Arku, wiesz gdzie jest woda? Woda. Domyślam się na półce. Nie, skąd po co chce woda? No woda, bo nie, na trzeźwo tego nie ogarnie. Nie łyknie. Jest to bardzo łatwowierne. Bardzo. No dobra, chwilowo jednak to jest Miami Vice, nie dla nas. No nie, to jest po prostu szok na oczach. Po tylu dniach. No, nie dałby rady. Co? Mój psiap, no totalnie mnie zatkało. Mój psiapsiu David Everett z klasy mojej, z jednej lotniczej. Okazuje się, że jego żona tutaj z rodziną stoi i że on będzie dzisiaj tutaj wieczorem. I jeszcze krzyknęła do nas, że... I jeszcze załapała od razu, że ja to ja. You know my husband! Masakra. We went to school together! Og, masakra. Świat jest mały. Świat jest na maksa mały. Naprawdę. Psiapciu. Ale to było tak super wygląda. Ja dzisiaj mam narzędzie zbrodni. Albo dobrze mówisz fajną historię do kamery, albo jeb. Pani producent. Trochę. Może pierwsze co zrobić, przywieźć śmiecie. Śmieciorska. Nie można, tylko kto wynosi pierwszy śmieci. Zawsze my. No. Idziemy właśnie zrobić check-in do kraju, szukamy biura z celnikami i immigration, więc podobno gdzieś tam. Jak nie Bahamy.
gorąco, to trzeba zjeżdżać maskę od razu. Dobra, ja się przejdę. Ok, właśnie robimy wjazd do kraju, musimy się zameldować, zrobiliśmy to przez internet, bo teraz już wiele krajów tutejszych, nie, to jest w ogóle odprawa z St. Martin, bo przypłynęliśmy oficjalnie z St. Martin na Bahamy. No i teraz już wiele krajów zrobiło ten system przez internet, więc już w internecie, na komputerze można zrobić i oni już mają to w dokumentach. Ale trzeba przyjść. Właśnie widziałam na stronie rządowej, że od 1 kwietnia do końca chyba września, do września zaczął się sezon ochrony lobsterów, więc nie można mieć nawet na jachcie, świeżego, bo grozi kara $50,000. Grubo. $450 za wjazd. Permit kosztuje $300 na 3 miesiące, więc impreza spora. To chyba są najdroższe opłaty tak naprawdę ze wszystkich wysp. BVI jest drogie, Dominikana też pewnie z 300 kosztuje. Już nie pamiętam, bo tu już dawno nie byliśmy. To już mogło się zmienić. Pierwszy krok za nami, teraz idziemy z paszportami. Podobno wszyscy mają się stawić, ale mam nadzieję, że to tylko takie powiedzenie po prostu. I krakanie tak zwane. Chciałabym wam pokazać, jak wygląda typowy Bahamczyk. Właśnie go widzieliśmy z okna, pokazywałam właśnie Adamowi, ale może przyłapiemy takiego, czyli bez rękawnik, spodnie opuszczone do połowy. Nie, on pojechał. A Arek jest, dobra, okej, idziemy. Idziemy się piwa, idziemy? A która jest godzina? Do 5 jest podobno. Wiem. O, pijem. Dobra, piwo. Ja myślałem, że to tak, wiesz, I laminating. Office. tak. Dzisiaj 35 stopni. Zawsze było 40. Open. Który myślisz, że to jest premier? Ministrowie? Przesadzanie, musimy jechać po resztę. Jest 4, więc mamy godzinę. Nie jest, w ogóle kawałek jest do tego pontonu. Musimy pojechać, przywieźć ich, kawał drogi. Myślę nad logistyką w ogóle to ogarnąć. Musimy zakupy zrobić. Może Arek pojedzie, a my zrobimy w tym czasie zakupy i podmienimy się. Czekamy sobie na pomoście z Kubą, na tatusia. I właśnie myślimy sobie, że przez najbliższy czas nasze życie będzie proste, będziemy prosto jeść, bo ceny i zaopatrzenie tutaj w sklepie jest bardzo niskie. Znaczy zaopatrzenie jest słabe, a ceny wysokie. Co było drogie? Kulki czekoladowe $10. To prawda. A malutko. W ogóle bardzo trudno jest tutaj jeść zdrowo. Wszystko świeże, zdrowe kosztuje majątek. Nie wiem, jak tu ludzie się utrzymują i nie ma co się dziwić, że wcale najchudsi oni nie są. Po prostu jedzą bardzo podstawowo, tylko makaron, ser i ryż. No. O, koniec. Nastał ten czas. Jeszcze jeden dzień zostaniesz. Ja tak, ale smutny moment. Mieliśmy super ekipę. Naprawdę. No. Ekipa się udała. Ekipa się udała. Pa! Uwaga, leci, tu ma. Trzymajcie się. Pa! Do zobaczenia. Pamiętasz to? To jest już
płakała. To z kawału. Płacze? Naprawdę? Pokaż. A faktycznie Sonia już płacze. Tak ciężko sobie wyobrazić to, nie? Sonic płaczący słoń. Jak? How the hell was that? Nie da się opisać, po prostu niesamowicie. Wspomnienia na całe życie. Tyle różnych wydarzeń, przygód, nie? Tyle się działo. Po prostu Czyli wielopłaszczyznowo. wielopłaszczyznowo. To jakie płaszczyzny was najbardziej poruszyły? Kurczę, każda po prostu całkowicie. Naruszającą się wodę. Budzisz się, idziesz, płyniesz sobie na plażę, idziesz sobie biegać na plaży czy coś. Nie, niesamowicie. Nawet bym jeszcze przeżyła chorobę morską nieraz. Tak, na pewno wracamy już chyba w grudniu, nie? Czekamy na... I mieliśmy super ekipę w ogóle, no, naprawdę. To życzę wam, żebyście w miarę miękko wylądowali w cywilizacji tak zwanej. Dziękujemy. Dogorywamy. Ale tak, udało nam się zrobić check-in do kraju. Reszta ekipy podjechała dingaczem za 25 do pomostu. Potem zabrałam ich przez miasto do ofisu. Miasto to jest wielkie słowo. Do miasta. Po tym jak byliśmy przez ostatnie dni w cywilizacji, to było miasto i przyznaję, że byłam tam od godziny jakoś tam 15 do teraz jest 6:15 i czuję, jakbym w ogóle wylądowała na przykład tak z klasztoru buddyjskiego prosto na Times Square. Taki generalnie szok. Byliśmy też w sklepie. Tutaj niestety zaopatrzenie jest, że tak powiem, amerykańskie. Jest o wiele mniej rzeczy. I to jeszcze marne amerykańskie. Totalnie marne. I co? No i ceny są po prostu kosmiczne. Warzywa są bardzo drogie. Towar z dolnej półki, ceny z górnej. Najtańsza jakaś sałata czy coś kosztuje, nie wiem, $7-8. I to jest lodowa sałata. Pomidory to w ogóle nawet nie patrzyłam. Jakieś inne rzeczy to w ogóle jakiś kosmos. Więc nie wiem, co będziemy jeść przez 2 tygodnie. Właśnie mówiłam chłopakom, że chyba będziemy po prostu jeść już wszystkie te już kiszonki od rodziców i to, co przywieźliśmy jeszcze z Polski, dojemy i tyle, co minimum będziemy kupować. No takie ceny tutaj, więc za to jest pięknie. No ale na ulicy faktycznie jest ciężko, bo jest bardzo gorąco, nie wiem, co się dzieje, taka temperatura. A oprócz tego w międzyczasie jest zła wiadomość, bo nasza ocelarka w ogóle zaliczyła totalny zgon po tym, jak wydaliśmy $1000, już była 2 razy naprawiana. 1700. Jak 1700? Weź mnie nie strasz. 700 na części, 1000 na robociznę. Ale w tym 1000 chyba były części już. Te części, które były w czasie robocizny, tak, ale wcześniej daliśmy im części, które przeszły ze Włoch. No świetnie, $1700, to już połowa ocelarki nowej. Mhm. I jesteśmy bez wody, mamy 100 litrów teraz w zbiorniku, a tutaj na Bahamach generalnie nie za bardzo są mariny, ciężko jest tankować wodę i generalnie mamy doła. Ja pierniczę, po prostu zwykła po prostu woda generalnie, pralka, kąpiele, wszystko, to jest jakaś masakra w ogóle. Nie. Tak. Nie, po prostu zapłaciliśmy masę kasy za naprawę, która została nie dość, że spieprzona, to jeszcze inne części zostały prawdopodobnie uszkodzone przez niechlujność kogoś. Istnieje duża szansa, że tak się stało. Oczywiście nie mam 100% dowodów, bo musiałby kogoś złapać na gorącym uczynku, ale sam fakt, że znalazłem na membranie, która jest generalnie cały czas płukana wodą, znalazłem na uszczelnieniach membrany normalny, zwykły, taki warsztatowy brud, czego absolutnie nie powinno być, bo ocelarkę powinno się składać naprawdę w czystych warunkach, a szczególnie tłoki i pompę Clarka. Sugeruję, że być może całość była tak niechlujnie składana i jeżeli dostał się jakikolwiek brud do pompy Clarka, to prawdopodobnie zniszczyli nam tłoki. I teraz chcą nam je łaskawie wymienić z dużą zniżką. Tak, ciekawe. Za 3 miesiące. Tak, no oczywiście, że za 3 miesiące. A teraz co? A teraz nic. Teraz wychodząc w ogóle z tematu tej ocelarki, myślę, że to jest taki fajny dzwonek od przestrzeni, że mamy wreszcie się uniezależnić od producentów, którzy kichają i pyrchają i po miesiącu łaskawie przysyłają Ci śrubkę za $1000.
i po prostu poskładać sobie swoją własną ocalarkę na bazie komponentów, które są dostępne z półki w ogrodniczym albo w sklepie z klockami Lego. Nie no, tak bez jaj. Ocalarka to nie jest skomplikowane urządzenie. To jest pompa bardzo wysokiego ciśnienia, porządne węże, dobrze zaprasowane, zawór iglicowy, membrana, koniec tematu. Zamknięte. Tylko to wszystko musi być zrobione z odpowiednich komponentów, z odpowiednich materiałów. Na przykład jak kupisz zawór iglicowy, który z zewnątrz jest z nierdzewki, a w środku jest z rdzewki, no to będzie działało mniej więcej kilka godzin, nie? No więc to są tylko, diabeł siedzi w szczegółach, nie? Ale jak to sobie wszystko kupimy, to myślę, że możemy ten cały sprzęt zapakować do dużej walizki i mieć gotową ocalarkę za 3 tygodnie tutaj na miejscu. Więc musimy się sprężyć teraz. Krótko na temat. No. Mąż piekarz. Mąż piekarz. Sam se piekarz. Co tam piekasz? Sam se popiekasz. Co tam, kochanie, robisz? Powiedz. Se pieczę bułeczki. Bułeczki piecze. Nie se, tylko wszystkim tak naprawdę. Se. Zobaczymy, jak to wszystko Co to za wyjdzie, bo dzisiaj przepis? znów kolejna mieszanka. Podlaska. Słuchajcie, jeszcze mamy mąkę z Podlasia. Z Podlaski. Z Podlaski. Mam nadzieję, że to Razowa. była niezła laska. Razowa i orkiszowa mix. Lepsze to niż amerykańska mąka, nie? Ze sklepu, co? Szachy skończone. Kto wygrał? Kuba wygrał. Po prostu zrobiłem 3 takie błędy, że nie było szans. Po prostu rozwalił mnie. Drobny mak. Psychicznie, fizycznie i Czyli szachowo. jest dopiero 8. Więc schowałem Prawda. się do piekarni w sobie i opłakuję porażkę głęboką. Czyli będziesz zajadał porażkę. Ale tak naprawdę to bardzo się cieszę, że mój syn mnie ogrywa w szachy. Choć nie uważam się za żadnego gracza, to jednak fajnie jest to. Mega fajne. To miło. Ja byłam 40 minut na jodze i na medytacji, a w tym czasie powstały bułki, partia szachów też zrealizowana. GoPro załadowane. Dzieje się. Król Julian jeszcze tylko śpi. Król Julian wiadomo, że śpi. Król Julian Król Julian to wstaje nic na go nie gotowe. rusza. Król Julian wstaje na gotowe. Jak pachnie świeże śniadanko. Inaczej Wtedy nie wstaje. Inaczej nie wstaje. Co to za- Jeśli Julek dotknie dzwoneczka 2 razy, zgadza się byciem masażystą. Plus i dostanie więcej pieniędzy. I za 2 masaże będziesz dostawał co 2 masaże. Będziesz dostawał 2 co 2. Idealne.
czwartek robi jogę, a ja zbieram śmietankę. A tutaj? Tutaj omlecik ze szpinakiem i z serem. Jeszcze nam się został jeden ser z St. Martin, bo tutaj już na Bahamach tylko cheddar. Towar deficytowy. No, jest już gotowy już, więc możemy jeść. Dobra, słuchajcie, więc wbrew wszelkiej mądrości naukowej, która mówi, że jak membrana, czyli to cudo, co jest sercem ocelarki, jest wyschnięta, bo ona normalnie przychodzi w pakunku w folii i jest zalana, tak? I generalnie jak ona wyschnie, to podobno jest zrujnowana, tak wszyscy twierdzą. No ale Adam w końcu mnie przekonał, mówi, kurde, no masz tą jedną, która jest niby zepsuta, bo przyszła nowa, ale było uszkodzone opakowanie. Co ci szkodzi? Wymień to. No ja mówię, w sumie co mi szkodzi? Pół godziny i będzie wymieniona, nie? Więc działa to tak, że to cudo, przez to cudo jest przeciskana woda pod bardzo wysokim ciśnieniem. Z jednej strony wychodzi jeszcze bardziej słona woda, a tu kanalikami wysuwa się, wychodzi słodka woda. I wtedy to siedzi tu w tej rurze, tu, i to wymieniliśmy właśnie. I tu tą zieloną, niebieską rureczką wychodzi ładna, czysta, destylowana woda. No i teraz patrzcie, tu na przykład rozmawialiśmy o tym, że było pobrudzone, tak? To jest zwykły taki warsztatowy brud. To jest niby nowa membrana, która była wsadzona przez tą firmę, więc jakaś masakra lekka. Tak czy inaczej, wymieniłem, odpalamy, zobaczymy. Dałem się przekonać. Zobaczymy, czy to było coś warte. Dobra. Teraz jak woda już przez nią przeleciała i powietrze, już jest sama woda, to teraz możemy temat sprężyć. I teraz rośnie ciśnienie i teraz powinno zacząć przepychać, tak? A jeżeli odwrócimy tutaj zawór jeden, to zobaczymy, czy wyjdzie z tego słodka woda. Na razie w ogóle zachowuje się normalnie, to jest prześmieszne. Dobra, raz kozie śmierć. Ojej. Uratowani. Ja pierdzielę, działa. Ty, dobra woda. Nawet słodka. Brawo. Dobra, wrzucamy do zbiornika. Gratuluję Adamowi za pomysł. Nigdy bym na to nie wpadł, że zaschnięta membrana będzie działać. Tutaj na Bahamach można znaleźć. Segredos vêm da floresta de luz Pachamama, Pachamama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.